Strefa bezpieczeństwa ochroni kabel Polska-Szwecja jak gazoport. Europa może mieć super operatora elektroenergetycznego. Rosja notuje kryzys węglowy przez sankcje. Jest 16 lipca 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Kryzys węglowy w Rosji. Ministerstwo Energetyki Rosji potwierdza kryzys węglowy w tym kraju, z którego nie może się podnieść po embargo na dostawy na zachód i inne sankcje. To kolejny czynnik utrudniający finansowanie inwazji na Ukrainie. Strata sektora węglowego Rosji wyniosła w 2024 roku 112,6 miliardów rubli. Rosja jest trzecim producentem tego paliwa na świecie, ale może stracić 15% wydobycia, a 51 przedsiębiorstw węglowych może zbankrutować. Oznacza to, że prawie 1/4 ze 179 firm węglowych w Rosji może upaść. Sytuacja ulega dalszemu pogorszeniu, przyznał wiceminister energetyki Dmitrij Islamow na posiedzeniu Komisji do Spraw Gospodarczych Rady Federacji. Straty w 2025 roku mogą być jeszcze większe. Przedstawiciele resortu energetyki Rosji przyznawali, że między styczniem a majem tego roku mogą sięgnąć 112 miliardów rubli, czyli tyle co przez cały zeszły rok. Do końca roku straty sektora węglowego Rosji mogą sięgnąć 300 do 350 miliardów rubli. To 3,83 do 4,47 miliardów dolarów. Powody wymieniane przez resort energetyki to zadłużenie sięgające 1,2 biliona rubli, słaby popyt zagraniczny, spadek cen węgla i wzrost notowań rubla. Główny powód problemów rosyjskiego sektora węglowego to po pierwsze embargo na dostawy do Unii Europejskiej wprowadzone w grudniu 2022 roku. Rosjanie mają problem z reorientacją eksportu na inne rynki, które nie wykazują istotnego wzrostu popytu. Według obliczeń Ośrodka Studiów Wschodnich Rosjanie dostarczyli w 2021 roku prawie 103 miliony ton węgla do Europy, Japonii i Korei Południowej. 2 lata później ten wskaźnik spadł do 16 milionów ton. Kluczowy odbiorca to Chiny, które zmniejszyły zakupy węgla z Rosji w 2024 roku o 7% do 95,1 miliona ton. To jedyny dostawca, który zaliczył spadek pomimo ogólnego wzrostu importu przez państwo środka o 14% do rekordowych 543 milionów ton. Kolejną z przyczyn mogą być sankcje USA na największego producenta węgla w Rosji, czyli SUEK, które zniechęcają klientów do zakupu z tego kierunku przez groźbę sankcji drugiego rzędu. Następne wyzwanie to logistyka, czyli niedobór lokomotyw oraz priorytet dostaw kolejowych w Rosji na potrzeby wysiłku wojennego na Ukrainie. Następne problemy to spadek cen węgla na giełdzie ARA w okolice $100 za tonę, gdy w momencie wdrożenia embargo unijnego było to $260. Co dalej? Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje spadek wydobycia węgla w Rosji o 3,5% między 2024 a 2027 rokiem oraz eksportu o 10,6%. Oznacza to, że budżet rosyjski będzie musiał w coraz większym stopniu dotować ten sektor. Będzie miał tym samym mniej środków na dalszą inwazję na Ukrainie. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Senat wykreślił zapisy o zakazie budowy lądowych farm wiatrowych w wojskowych strefach lotniczych z ustawy odległościowej. Wojsko ma mieć nadal wpływ na decyzję środowiskową. Ustanowienie stref bezpieczeństwa wokół krytycznej infrastruktury energetycznej to dziś konieczność i pewien standard ochrony interesu państwa i jego gospodarki, mówi prezes Gaz-System Sławomir Hinc podcastowi Energy Drink. Taka strefa bezpieczeństwa chroni gazoport i ochroni teraz także kabel Polska-Szwecja, a więcej na blogu. Koniec szarży na Azoty. Orlen przekazał informację, że nie jest zainteresowany nabyciem całości ani części akcji w grupie Azoty Polyolefins, podała Grupa Azoty. To pokłosie pomysłu przejęcia Azotów, potem tylko Puław przez Orlen z czasów sprzed października 2023 roku. Nie ma przepisów wykonawczych pozwalających przejąć agregatorowi oszczędzoną energię. Nie warto angażować w każdy DSR operatora, ale dać też taką możliwość odbiorcom, ocenia Jacek Misiejuk, prezes Enel X podczas dyskusji wokół raportu Polityki Insight.
Cyfrowy Polsat, do którego należy ZE-PAK Zygmunta Solorza, może trafić pod kontrolę Tobiasa Solorza po wygranej tego drugiego w sądzie w Luksemburgu. PGE rozmawia o przejęciu aktywów ZE-PAK w Koninie, gdzie rozważana jest elektrownia jądrowa. Czyste powietrze zostało zaprojektowane do wymiany kopciuchów, a niektórzy chcieliby je traktować jako wehikuł do termomodernizacji, ocenił wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Bez tego wehikułu gospodarstwa domowe pójdą z torbami. Jest to ważny program w kontekście kryzysu energetycznego i potrzeby budowania bezpieczeństwa energetycznego, odpiera Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego z opozycyjnego PiS ostrzegają, że nowe przepisy resortu rozwoju mają zaszyty w sobie zakaz stosowania styropianu przy ocieplaniu budynków. Ma je spełniać tylko wełna mineralna. Styropian jest zdaniem posłów tańszy i pochodzi w dużej mierze z Polski. Według Daniela Obajtka i Waldemara Budy nowe przepisy zagrożą polskiemu styropianowi, a nawet Orlenowi tworzącemu półprodukty do jego produkcji, a będą promować wełnę mineralną podmiotów zagranicznych. Ceny mogą wzrosnąć. Teraz wieści z Europy. Komisja Europejska zamierza przedstawić projekt budżetu na lata 2028-34, w którym kluczową rolę mają wciąż odgrywać EU ETS, a dodatkowo obciążenie opłatą za emisję CO2 towarów z importu CBAM. Wpływy z ETS z biedniejszych krajów członkowskich mają być ograniczone. Według Montel komisja proponuje utworzenie jednego wspólnego operatora łączenia rynków Single Market Coupling Operator na potrzeby rynków dnia następnego i intraday w Europie. Niemiecka agencja środowiskowa UBA informuje, że od czasu wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami CO2 EU ETS w Europie emisje spadły o 51% na skalę kontynentu i o 49% w Niemczech. Jeszcze wieści ze świata. Sekretarz generalny NATO wezwał Chiny, Brazylię i Indię do nacisków na Rosję, by zakończyła wojnę na Ukrainie. Odniósł się do groźby ceł 100% na odbiorców towarów rosyjskich jak ropa wystosowanej przez USA. To może was uderzyć bardzo mocno, ostrzegł. Kazachstan zwiększył wydobycie ropy o 11,6% do 49,9 milionów ton w pierwszej połowie 2025 roku. Nie zamierza opuszczać porozumienia naftowego OPEC+, pomimo dalszego przekraczania kwoty eksportu. Ropa Brent zanotowała tąpnięcie o $3 do $68 za baryłkę. Szwajcarski Neue Zürcher Zeitung ostrzega, że Rosja może wesprzeć Chiny przy ataku na Tajwan i w tym samym czasie zaatakować NATO. Przypomina podejrzenie współpracy przy przerwaniu kabla Baltic Connector przy użyciu statku chińskiego Yipeng-3. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.